Cześć, ja jestem Kina, a to jest moja konfrontacja z listą BBC, którą chciałam nagrać, dlatego że kiedyś miałam obsesję na punkcie tej listy i myślałam, że wszystko z niej muszę przeczytać. Oczywiście nie muszę i dlatego podzieliłam ją na kategorie, a pierwsza kategoria to po moim trupie, czyli książki, których nie zamierzam nigdy czytać. I w tej kategorii są wszystkie książki Dickensa, których nie czytałam. On mnie nudzi, ludzie mówią, że on jest śmieszny, mnie on w ogóle nie śmieszy i po prostu kiedy czytam, to czuję, jak on leje wodę, żeby zarobić na chleb. W tej kategorii jest też Żona podróżnika w czasie, ponieważ słyszałam o niej okropne rzeczy, na przykład, że jest tutaj grooming małej dziewczynki, a także Wyznania gejszy, ponieważ nie interesuje mnie, co biały facet ma do powiedzenia na temat życia gejsz. Druga kategoria to sorry, ale chyba nie, czyli książki, których nie zamierzam czytać, ale nie żywię wobec nich jakichś negatywnych uczuć. I tak, Grona gniewu nie interesują mnie, ponieważ czytałam Na wschód od Edenu i to jest okej, ale nic szczególnego. Anna Karenina, Hrabia Monte Cristo, Nędznicy, to mnie nie interesuje, bo jest długie, a ja nie lubię długich książek. Kapitan Corelli, Nostalgia Anioła, Miasteczko jak Alice Springs, to się wydaje, że są obyczajowe książki dosyć melodramatyczne, a ja takich nie czytam. Zapiski z Małej Wyspy to jest amerykańskie spojrzenie na brytyjskość, a teraz mamy YouTube'a i możemy sobie dużo na ten temat pooglądać. Wydaje mi się, że żeby czytać w drodze, to trzeba być młodym, zbuntowanym, a ja już dawno nie jestem i wydawałoby mi się to pewnie teraz egzaltowane. A The Faraway Tree Collection to jest taka typowa książka dla dzieci, a one już mnie nieszczególnie interesują. Następna kategoria to książki, które teoretycznie chcę przeczytać, ale czy to się stanie, to nie wiem. Ulysses to jest taki kloc napisany strumieniem świadomości, który wiele osób chce przeczytać, ale niewiele tego dokonuje. Ptasi śpiew obawiam się, że będzie jedną z tych melodramatycznych powieści, które mnie się nieszczególnie podobają. Jaskółki i Amazonki jest powieścią dla młodzieży, więc musiałabym być w odpowiednim nastroju, żeby ją przeczytać. Chciałabym przeczytać Pretendenta do ręki i Delikatną równowagę, bo chciałabym czytać więcej indyjskich powieści. Fabryka Oz brzmi interesująco, ale nie jest to książka, o której kiedykolwiek myślę. Za to często myślę o modlitwie za Owena, ale czytałam inną książkę Irvinga, czyli Świat według Garpa i to była taka typowa książka o kryzysie wieku średniego. I następna kategoria to będzie czytane, czyli książki, które na pewno chcę przeczytać. Kupiłam już audiobooka znowu w Brideshead, więc myślę, że przeczytam ją w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Judę Nieznanego na pewno przeczytam, bo chcę przeczytać wszystkie książki Thomasa Hardy'ego i tak samo chciałabym przeczytać wszystkie książki George Eliot. Za Miasteczko Middlemarch zabieram się już chyba 3 lata. Kupiłam już Opętanie i Sprzysiężenie Głupców, więc słowo się rzekło, trzeba przeczytać. Chociaż jedna jest o Nowym Jorku, a druga jest o pisarzach, więc nie wiem, co ja sobie myślałam. Mam też na półce Atlas Chmur i to mi się wydaje, że będzie taka dosyć filozoficzna i ciekawa książka. Jedyne, co wiem o Wodnikowym Wzgórzu, to, że to jest o jakichś królikach albo zającach, ale od dawna chcę to przeczytać. Ostatnia kategoria nieprzeczytanych książek to są książki, które zaczęłam, ale nie skończyłam. Daję tu Biblię, bo pewnie nie przeczytałam całej, a już na pewno nie przeczytam. Nie zamierzam też czytać wszystkich dzieł Szekspira, ponieważ nie za bardzo lubię czytać sztuki, a ja Szekspira nie poważam chyba aż tak bardzo jak inni ludzie. Cold Comfort Farm to jest taka satyra na takie książki typu Thomas Hardy, ale ten humor był taki bardzo jednostajny i mnie zmęczył po już 50 stronach. Germinal zaczęłam czytać, ale kiedy zdałam sobie sprawę, że to jest taki po prostu francuski żeromski, to straciłam zainteresowanie. Teraz książki, które przeczytałam, ale tak dawno, że niewiele z nich pamiętam. Najpierw te przeczytane w podstawówce, gimnazjum i liceum. Kochałam Trzech Muszkieterów w podstawówce, ale teraz bym już nie kochała, bo to są straszni faceci. Znam fabułę opowieści wigilijnej, ale z samego czytania nie pamiętam. Buszującego w zbożu też nie pamiętam, ale bardzo chciałabym przeczytać jeszcze raz. Jedyne, co pamiętam z dziennika Bridget Jones, to jak bardzo ona liczyła kalorie i wiedziała, ile kalorii ma jedna oliwka. Przeminęło z wiatrem czytałam w gimnazjum i skończyłam o 4 nad ranem, a potem płakałam przez 2 godziny. Ale teraz na pewno już by mi się nie podobała, bo jest zbyt melodramatyczna. Z Kodu Da Vinci pamiętam tylko tyle, że ten zły facet się ciągle biczował i że ja myślałam, że to jest prawdziwa organizacja. Opowieści z Narni czytałam tylko raz i wtedy mi się bardzo podobały. Nowy Wspaniały Świat zrobił na mnie ogromne wrażenie w gimnazjum i chciałabym powtórzyć lekturę. 100 lat samotności czytałam bardzo długo w liceum i bardzo mi się podobała, pomimo tego, że nic nie rozumiałam. Natomiast Miłość w czasach zarazy wydawała mi się chora i wydawało mi się, że autor jest jakiś nienormalny, że to napisał. Teraz oczywiście chciałabym przeczytać obie jeszcze raz i docenić odpowiednio.
Teraz książki przeczytane na studiach i zaraz po nich. Oczywiście pamiętam, że Heathcliff był bardzo mroczny, a Cathy była strasznie rozpuszczona. I na pewno Emily Bronte jest najciekawszą z sióstr, ale nie pamiętam tej książki zbyt dobrze. Pamiętam, że Tessa była depresyjna i mnie irytowała i pewnie jak do niej wrócę, to nie będzie moja ulubiona książka Hardiego. Małe kobietki wtedy mi się podobały, ale myślę, że to jest coś, co należy czytać, kiedy się jest w miarę młodym. I jakoś wtedy mniej więcej przestałam czytać namiętnie Harry'ego Pottera. Ostatnie 2 części dość słabo pamiętam, bo czytałam je tylko raz. Za mało wiedziałam o kolonializmie wtedy, kiedy czytałam Okruchy Dnia i na pewno chcę wrócić do tej książki, ale już wtedy myślałam, że jest bardzo dobra. Kiedy czytałam Mobiego Dicka, miałam mega fazę na wieloryby, ale w sumie nic nie byłabym w stanie powiedzieć o tej książce. Pamiętam, że mroczne materie z każdą częścią podobały mi się coraz mniej, ale chyba mi wtedy umknęły te wszystkie religijne podteksty. Przeczytałam wtedy wszystkie książki Jane Austen i na tej podstawie mówię, że Emma jest moją ulubioną, ale chciałabym przeczytać ją jeszcze raz. O czym szumią wierzby mi się bardzo podobało, była taka angielska i nostalgiczna. Pajęczyna Charlotty nie podobała mi się w ogóle, to jest książka dla naprawdę małych dzieci. Dziwny przypadek psa nocną porą wtedy mi się bardzo podobał, ale teraz pewnie miałabym wątpliwości co do reprezentacji osoby na spektrum autyzmu. Życie Pi pamiętam jako pseudofilozoficzne smęty. 5 osób, które spotykamy w niebie, była okropna, cukierkowa i ckliwa. Paragraf 22 pamiętam jako genialny i zabawny. Na pewno chcę przeczytać jeszcze raz. Kobieta w bieli to jest taki protokryminał, ale troszkę nudny i przewidywalny, więc to raczej dla fanów XIX-wiecznej powieści. Wojnę i pokój się przyjemnie czytało, ale była o wiele za długa i teraz już nie pamiętam nic. Dzieci północy trzeba czytać ze słownikiem, bo takich słów używa autor, ale nauczyłam się trochę o historii Indii. Chłopiec z latawcem wtedy mnie wzruszał, ale teraz pewnie wydawałby mi się melodramatyczny. Pokuta podobała mi się bardzo i była to wtedy moja ulubiona książka. Lolita też zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Męczyłam się z Targowiskiem Próżności. To jest książka dla fanów XIX-wiecznej powieści. Opowieść podręcznej bardzo mi się wtedy podobała. Takie wątki feministyczne to była dla mnie nowość. Ostatnia kategoria to książki przeczytane w ostatnich 3 latach. Charlie i Fabryka Czekolady to jest zabawna książka, ale trochę mi przeszkadza, że Roald Dahl nienawidzi dzieci. Kochałam Tajemniczy Ogród jako dziecko, ale nie polecam wracać do niej w dorosłości. Autorka wierzy, że wszystko można wyleczyć świeżym powietrzem. Kubuś Puchatek jest uroczy. Lubię Sherlocka Holmesa, ale wolę Złotą Erę kryminału. Ania z Zielonego Wzgórza to jest moja miłość dzieciństwa, która została ze mną do dziś. Perswazję lubię, ale nie jest to moja ulubiona Austen. Autostopem przez Galaktykę bardzo mnie bawi. Jak już wspominałam, nie cierpię Dickensa, ale podobał mi się ten motyw z robieniem na drutach. Duna może ma ciekawe rzeczy do powiedzenia i ciekawy świat, ale nie jest to zbyt dobra powieść. Rzeczywiście Hamlet to chyba moja ulubiona sztuka Szekspira. Władca Pierścieni obecnie trochę mnie nudzi i wolę Hobbita. Ogólnie Hobbity to jest moja ulubiona rzecz w Tolkienie. W liceum Zbrodnia i kara podobała mi się bardzo, ale teraz jak czytałam, to podobała mi się przez jakieś 200 stron, a potem już nie zmęczyła. Tajemna historia dla mnie ma za mało treści w stosunku do objętości. Władcę Much myślę, że warto przeczytać raz, ale za drugim razem już nie miał tej wartości szokowej. Jane Eyre to jest bardzo dobra książka z ciekawą bohaterką. I to samo powiedziałabym o pani Bovary. Czytam teraz drugi raz Draculę na Dracula Daily i moja opinia jest cały czas taka sama. To jest w porządku książka, ale bardzo XIX-wieczna. Małego Księcia bardzo lubię. To jest książka, która nie wpada w ckliwy sentymentalizm, przekazując jakieś prawdy życiowe młodszym czytelnikom. Jądro ciemności jest ciekawa językowo i psychologicznie, ale już czas przestać ją czytać jako sztandarową książkę o kolonializmie. Myszy i ludzie to jest nowela przerobiona ze sztuki i to bardzo, bardzo czuć, kiedy się to czyta. Rok 1984 przeczytałam po raz pierwszy w zeszłym roku, bo wiedziałam, że mi się nie będzie tak podobało jak innym ludziom i miałam rację. No bo co my tu oceniamy? Mamy 2 płaskie postaci i szczątkową fabułę. Wszystko w celu wyjaśnienia jakiejś ideologii. Wolałabym o tym przeczytać non-fiction. Najciekawszą częścią tej książki był esej w środku. Zdecydowanie wolę Folwark zwierzęcy, chociaż to też nie jest jakaś moja ulubiona nowela. Kolor purpury opowiada o życiu czarnoskórej kobiety na południu i to jest bardzo ciekawa bohaterka. Jestem fanką poezji Sylwii Plath i Szklany Klosz to też jest bardzo dobry portret osoby z depresją.
Alicja w Krainie Czarów jest wspaniała. Kocham, jak on się bawi językiem. Z dala od zgiełku to w tej chwili jest moja ulubiona powieść Hardiego. Bathsheba to jest jedna z najlepszych postaci kobiecych XIX wieku. I na koniec crème de la crème, Rebeka i Wielki Gatsby, jedne z moich ulubionych powieści życia. Ups, jeszcze pominęłam Zabić Drozda, to czytałam w gimnazjum, a potem jeszcze na studiach, ale nie miałam wtedy dobrego pojęcia o sytuacji na południu. I jeszcze pominęłam Cień wiatru, który należy do kategorii sorry, ale chyba nie. To jest mój wynik, ale ja tej listy nie poważam. Nie ma nawet Hemingwaya. Powiedzcie mi, co wy byście dodali?